kurwa Tuska! Cześć, witam Was, moi drodzy. Kochani, dzisiaj chciałbym powiedzieć o wczorajszych burdach. Rolnicy po tych wczorajszych burdach powinni mieć tak naprawdę solidnego kaca i to nie tylko z powodu opróżnionego szkła. I żeby tu było jasne, powiem Wam tak, generalnie rzecz biorąc, jak wiecie, krytykowałem trochę tych rolników protestujących, znaczy niektóre ich zachowania. Dzisiaj po części chciałbym wziąć ich w obronę. I w trakcie się dowiecie dlaczego. Jak wiecie, ja tutaj swój punkt widzenia przedstawiam, nie pod publiczkę, czy nie zgodnie z nurtem. I kiedy jadę po rolnikach, to jadę, a kiedy ich chcę wziąć w obronę, znaczy według mnie, oni tam pewnie tą moją obronę mają głęboko gdzieś, ale tutaj chciałbym też przynajmniej część rolników usprawiedliwić i wziąć w obronę, żeby nie mieszać tych prawdziwych rolników z tą bandą dzikusów, która wczoraj wszczęła te burdy. Jak pewnie zauważyliście, pisowcy już zdążyli zbudować całą narrację, niemalże o szczelaniu, katowaniu do pokojowo protestujących rolników. Pomijając oczywiście niewygodne fakty, a gdy im się przedstawi te fakty przed oczami i dalej zaprzeczają, gdy im się wsadzi te fakty do gardła, to stwierdzają, że to były prowokacje, że to nie byli rolnicy i tak dalej. I ja tu się zgodzę, to nie byli rolnicy. To były bandy od Petera Dudy, tego pisowskiego dupoliza, który 8 lat był w śpiączce, teraz się nagle obudził. Powiem Wam tak, rolnicy w większości przypadków protestowali czy protestują w słusznej dla nich sprawie, ale pojawili się pisowcy, przyjechał Piotr Duda z tym swoim katofaszystowskimi przybudówkami PiS-u, spalili kilka polskich i unijnych flag, wyrwali bruk, cisnęli w policję, rzucali petardy, wyzywali, szczuli. I w sumie tak mniej więcej wyglądało to całe poparcie dla rolników. Tutaj tak naprawdę oni tych rolników mieli w dupie. Oni przyjechali do Warszawy robić burdy na polityczne zlecenie PiS-u. I mówię to z pełną odpowiedzialnością, bo trzeba być ślepym i głupim, żeby tego nie wiedzieć, bo gdy rolnicy sami protestowali, żadnych burd nie było. Rolnicy potrafili się dogadywać z policją, policja ich ochraniała, nie było burd. Pojawił się Duda z tą swoją pseudo-solidarnością, pojawili się Bąkiewicze i inni psychopaci i nagle się zaczęły burdy. Ale powiem Wam, o co tutaj chodzi. Tutaj chodziło o to, Kaczyński, jak powiedziałem, on wszystko wykorzysta, żeby, zdestabilizować kraj, skłócić Polaków. Wykorzystuje protest rolników po to, żeby osiągnąć swój cel, czyli pokazać, jaki rząd nieudolny, jak to brutalna policja, jak to Tusk kazał katować biednych rolników pokojowo nastawionych, pokojowo protestujących, że to powtórka z poprzednich lat i tym podobne bzdury. Ja potem jeszcze Wam tutaj dam przykłady, ale dam też Wam przykłady wypowiedzi rolników, tych prawdziwych rolników,
którym nie było w głowie burdy i się do tego nie przyznawali, nie chcieli w tym uczestniczyć. Pokażę wam trzech osób wypowiedzi, którzy mówią to, co myślą na temat tego, co zorganizował PiS wczoraj w Warszawie. Ale zanim przejdę dalej, chciałbym wam przedstawić kilku takich wybitnych rolników, najbardziej poszkodowanych przez ten zły system, przez tego złego Tuska, przez tą złą Unię. Pierwszy z nich, jak widzicie, zresztą otworzył dzisiejszy materiał. Prawdziwy rolnik na czapce ma, jak widzicie, napis biała duma, czyli albo, nie wiem, białą kapustę, białą fasolę, nie wiem, co on hoduje, ale to jest związkowiec Solidarności z czapką biała duma. Powiem wam, fajne, kuźwa, te związki, takie w chuj już, bo tam mnie tutaj kilka osób upomniało, żebym nie klął. Obiecuję poprawę, będę starał, jak czasami mi się wyrwie, przepraszam. Ale te związki bardzo takie, polskie, jak widać, tolerancyjne. To jest jeden z rolników. Niestety nie wiem, co ten rolnik hoduje. Czy białą fasolę, czy białą kapustę, czy białą rzepę, ale skoro ma na czapce napis biała duma, to pewnie coś białego. Jest dumny z czegoś, co białe, może inne białe hoduje, nie wiem. A w każdym bądź razie prawdziwy rolnik. Chciałbym wam teraz przedstawić kolejnego rolnika. Tą wyjątkową mędę znacie, Matecki, jak widzicie, z rolnikami sobie sweetfocie szczela. Matecki może nie jest rolnikiem, ale z pewnością jest farmerem. Ma fermę przecież hejterskich troli. Także też do roli jakiejś tam się zalicza, także też protestuje, jakby nie patrzeć, rolnik, farmer ma farmę troli. Następny. Tutaj, moi drodzy, powiem wam, że nie wiem, krużganek to rolnik, myśliwy, leśnik, pszczelarz, może górnik dołowy, nie wiem, w każdym bądź razie kierownik rolnej brygady. Coś tam z rolą ma przeorany łeb, to może i z rolą coś ma. Teraz dalej. Ten to akurat go znacie, to jest pisowski nierób, który był w śpiączce przez 8 lat, przebrał się za rolnika i zorganizował tak zwany protest. Ten rolnik, to wiecie, uprawia buraki, nie dość, że ostatnio na komisji się zrobił czerwony jak burak, sam jest burakiem, także z całą pewnością uprawia buraki. Ale to jest kolejny rolnik. Jeszcze mam jednego rolnika dla was. Powiem wam tak, mój w cudzysłowie ulubieniec, nawet ten pisowski Fircyk Jaki, wydzierał tam ryja, robiąc sobie oczywiście sweetfocie, bo jak żeby inaczej. Ale jak jest Jaki, to zapewne też byli tam faszyści Bąkiewicza i też tam pewnie w najlepsze działali. I oczywiście tutaj, moi drodzy, twarze strajku rolników. Ci najbardziej poszkodowani przez system, przez Tuska oczywiście, zachłanne Niemcy. Ci rolnicy najbardziej potrzebują pomocy i tutaj, jeśli ich widzieliście na tym strajku rolników, ja to mówię w przenośni, to znaczy, że naprawdę jest w Polsce bardzo źle. I powiem wam, że ten patriota w cudzysłowiu
pewnie wyborca PiS, prawdziwy Polak, no powiem wam, wygrał wszystko w cudzysłowiu. Ten polski, w cudzysłowiu, rolnik, w cudzysłowiu, pali polską flagę. Tego w pisowskich mediach z pewnością nie zobaczycie. A jeśli zobaczycie, to powiem wam, jaka będzie narracja. To prowokator Tuska, to tajniak policji, chcieli oczernić strajk rolników, to nie był rolnik. Takie teksty już słyszałem, gdy te zdjęcie pokazywałem. Bo jak wiecie, jest tak, że to, co pisowcom pasuje, będą wałkować, pokazywać to na okrętę non-stop. Jeśli jest coś, co nie pasuje, to automatycznie to się staje prowokacją, wyrwanym z kontekstu. To nie był od nich, to był od Tuska lub coś w tym rodzaju. Ale powiem wprost, nie jest jeszcze ścigany, więc jego gębę mogę pokazać. I tutaj chciałbym, żeby każdy przyjrzał się tej mordzie, która pali polską flagę. No, takich ludzi powinno i trzeba piętnować. I bez względu na to, czy jest zwolennikiem PiS-u, PO, czy Kubusia Puchatka. Chciałem znowu przekląć, dobrze się ugryzłem w język. Jeśli taka menda pali polską flagę, powinien być pokazywany wszędzie, żeby go wszyscy znali, jak traktuje polskie barwy narodowe. Tego pisowcy jakoś dziwnym trafem nie pokazują. No, nie dziwię się, strasznie to niewygodne, jak gdzieś tam zrobili zdjęcie chlebka na podłodze, to wałkowali to przez tydzień, jaka pogarda dla polskiego chleba. Tam był, filmiku tego nie mam, ale pisowcy pewnie widzieliście, wałkują, że jak to policja zaatakowała patriotę z flagą i deptali flagę, złamali drzewiec, ale o tym właśnie znowu się ugryzłem w język, nawet się nie zająkną. No zobaczcie, jaka pieprzona hipokryzja. Co może być gorszego niż spalenie barw narodowych? No ale dobra. Teraz chciałbym wam pokazać rolnika, którego Tusk, Unia i Hołownia, ten cały lewacki rząd naprawdę powalił na ziemię. Wykończył człowieka na amen. I mam to nagranie, udało mi się zdobyć. I żeby nie było, że bronię tylko PO, Tuska. Nie, właśnie teraz pokażę wam, jak Tusk załatwił biednego rolnika. Co powalił normalnie, człowiek sięgnął dna. Zobaczcie. No, musicie sami przyznać, że ze strony Tuska i tej całej koalicji to było okrutne, tak załatwić biednego człowieka, który przyszedł pokojowo demonstrować właśnie swoją biedę, jaką klepie w Polsce pod rządami Tuska. W końcu rządzą już 3 miesiące i zrujnowali całe rolnictwo. I moi drodzy lewacy, moje drogie lewaki, przypomnę wam, że Kaczyński ostrzegał, że jak PO wróci do władzy, to emigranci zaleją Polskę i będą palić, niszczyć, mordować.
I patrząc na rysy twarzy tych tutaj, których widzicie za mną, powiem wam, że chyba miał rację. No, ruska dzicz za Uralu już chyba przybyła. Tak jak Państwo widzą, jest naprawdę dynamicznie. Lecą jajka, lecą materiały pirotechniczne. To wszystko się dzieje tutaj przy ulicy Wiejskiej. Manifestujący teraz wycofują się, a policja przesuwa się do przodu. Państwo widzą w tej chwili ze strony osób protestujących lecą race, lecą również kamienie, różnego rodzaju inne materiały, które lądują, jak chociażby jajka, które lądują teraz na tarczach policjantów. Z drugiej strony policjanci zdecydowali się na to, aby te parę kroków do przodu podejść w szczelnym kordonie, aby odsunąć grupę protestujących od tego miejsca, gdzie doszło do konfliktu. Tu lecą kolejne race ze strony osób protestujących, w stronę policjantów. Moi drodzy, zwróćcie też uwagę tutaj na tego biednego rolnika prowadzonego przez tego okrutnego policjanta. Dziwnym trafem chusta z napisem Solidarność, no co za traf. Poprzednim razem zabrakło kolegów Dudy i było spokojnie. Teraz na tych protestach właśnie pojawiła się ta cała Solidarność Dudy, te Bąkiewicze i te inne wynalazki. I zobaczcie, od razu są zadymy. Ale jaka jest narracja? Narracja jest taka, że to obecna władza eskaluje konflikty. Tylko czemu? Tych konfliktów nie było. Czemu rolnicy potrafili się dogadać z policją, jak nie było tych związków, tej pseudo-solidarności, bo to już koło Solidarności nawet nie leży. Czemu rolnicy potrafili współpracować z policją? Przecież oni nie pierwszy raz strajkują. Ale pierwszy raz pojawiła się Solidarność, pojawił się Bąkiewicz, pojawili się pisowcy i od razu była eskalacja zdarzeń. No, wystarczy troszeczkę pomyśleć i połączyć kropki. I to oczywiście dla pisowców jest to cholernie wygodne, że to rząd se nie radzi, że to rząd atakuje, że to rząd jest zły. Przecież o to pisowcom chodzi. Przecież oni po to się podłączyli pod te strajki rolników, żeby wywołać te właśnie zadymy, zamieszki. Po to właśnie, żeby pokazać, jaki ten rząd jest zły, a jaki PiS był wspaniały, jaki ten rząd był cudowny. Oni teraz się strasznie oburzają, że ta brutalna policja tak niemiłosiernie atakuje, katuje tych biednych rolników, że gaz używają, że pałki. Zresztą za chwilę wam oczywiście narrację tej pisowskiej telewizji Republika pokaże. Ile tam dramatyzmu. Tylko zresztą jest standard. Pisowcy jakoś dziwnie znowu po raz kolejny dostali amnezji, zaniku pamięci. Zapomnieli, jak całkiem jeszcze niedawno polskie kobiety były rzucane na glebę, były bite, gazowane, wywożone poza miasto. Setki kobiet było w szpitalach, w suce niewinnej kobiecie połamali rękę w 2 miejscach. Zapomnieli o teleskopowych pałkach i to goście lali z ABW, znaczy z tych, jak te służby się nazywały, mi wyleciało z głowy, z BOA właśnie. Pamiętacie tego tajniaka? Zaraz wam pokażę. Ten nie z tej strony. Tutaj mi się chowa. Ale ten w czapce, w tej brązowej kurtce.
Nie wiem, czy wiecie, ten agresywny tajniak, w rzeczywistości funkcjonariusz BOA, który lał kobiety teleskopową pałką na strajku kobiet, władza PiS z niego zrobiła oficera policji w nagrodę za to, że tłukł polskie kobiety. Wtedy to było super, no wtedy no brawo policja, nie? I powiem wam, moi drodzy, że naprawdę z ogromnym zdziwieniem czytam, słucham, oglądam, że bicie kobiety domagającej się swoich praw, bicie pałką teleskopową, walenie prosto jej w twarz gazem było cacy, było okej, a pacyfikowanie rzucającej kamieniami bandy naprutych neandertalczyków jest już już jest karygodne. No tak po prostu nie może być. Czyli według logiki pisowców, jeśli to można nazwać logiką, napieprzanie kobiety pałą teleskopową, łamanie jej rąk, godzinami trzymanie w kotle, psikanie gazem prosto w oczy, jest okej, no nie ma problemu, ale to, że ci, nazwijmy to w cudzysłowie, rolnicy rzucali w policję kostką brukową, no ale no nie porównujmy, no gdzie tym biednym rolnikom do tej brutalności kobiet, które szły i krzyczały na przykład jebać PiS, no przecież to byli tak oburzeni tymi słowami, no te kobiety były tak agresywne, no że no nic dziwnego, że PiS tak zaciekle pałował te kobiety, ale tych biednych rolników, co oni takiego wielkiego zrobili? No nic, no te złe PO się uwzięło na nich. No i rzecz jasna, te niezależne, samorządne związki zawodowe dbające o dobro zwykłego, szarego obywatela. Nie są zależne od nikogo, od niczego. No tutaj macie na zdjęciu, jest w ogóle niezależne są. I też ci biedni, protestujący związkowcy, którzy ramię w ramię szli z rolnikami. Przecież no zobaczcie sami, to no anioł normalnie jakby z nieba zstąpił. Ale co właśnie najlepsze, bo ja tutaj dużo pół żartem, pół serio mówię, bo to co się wydarzyło jest poważną sprawą, tylko wyśmiewam te absurdy właśnie, które próbują przypisać policji, czy opozycji, czy przeciwnikom tych burt, które właśnie tacy jak ten jegomość i jemu podobni robili wczoraj w Warszawie. Powiem wam tak, ci rolnicy protestując rzucają w policję kostkami brukowanymi. Chłopaki z PiS-u, zresztą nie tylko, robią zdjęcia i się cieszą. No, powiem wam, że co niektórym to rozum zszedł, delikatnie rzecz ujmując, do majtek. Ale powiem wam, tak jak mówiłem, tutaj staję w obronie prawdziwych rolników, bo ci zadymiarze, którzy wczoraj byli, to nie są rolnicy, tylko w większości kolaboranci Putina, a ci, jak wiadomo, za kołnierz nie wylewają. Była tam konfa na łańcuchu Kremla i PiS-u. Ten zomowiec Duda ze swoimi pisowskimi bojówkami, no i oczywiście propisowski kler, który wam pokazywałem, po prostu wszyscy ci oderwani od koryta. I to głównie oni robią te zadymy, robili te zadymy, niszczyli stolicę, wyrywali kostki, dewastowali. No i tu, jak widzicie, paskowy z TV PiS chyba dostał robotę w szczujni Republika, bo no jak widzicie na paskach ten sam styl pisowni
te same bzdury, no, czyli paski z TV PiS przeniosły się do TV Republika. A jak TV Republika relacjonowała te całe wydarzenia, to króciutki fragmencik wam wrzucę, bo tego się po prostu nie da słuchać. Weszli w tłum. Policja znowu używa gazu łzawiącego wobec... Tutaj widzimy, no tu jest po prostu pałowanie, proszę Państwa. To jest coś nieprawdopodobnego. Gaz, użycie pałek wobec pokojowo manifestujących rolników. No, widzicie to Państwo na naszych ekranach. Rolnicy są zdegustowani. Powiem wam tak, ten, co w stanie wojennym razem z zomowcami ochraniał komunistyczną telewizję, codziennie praktycznie udowadnia Polakom, że kieruje organizacją terrorystyczną na usługach PiS. Polskie, te katolickie, solidarnościowe symbole, a także przejęta bohaterska historia Związku Zawodowego Solidarność są tylko taką zasłoną dla bandytyzmu. I już nieraz to mówiłem, że pisowcy wszystko, czego się dotkną, zmieniają po prostu w gówno. I zwróćcie uwagę, policja z wielkiego zaufania, które budowała dziesiątki lat, przez 8 lat, no, zdeptali, po prostu pisowcy zdeptali policję, zdeptali wojsko, zdeptali Solidarność, zdeptali, zresztą Polska jest jak stadnina koni w Janowie. Czego się nie dotkną, zamieniają w gówno i właśnie taki jak ten tutaj przykłada do tego rękę. I teraz zdeptali tak naprawdę rolników, wmieszali w te swoje brudne gry, w tą histerię, że zostali oderwani od koryta, wmieszali w to rolników. I rolnicy, którzy byli społecznie szanowani, teraz duża część Polaków jest przeciwko nim właśnie przez takie wydarzenia, jakie PiS zaplanował atrakcję warszawiakom właśnie wczoraj. I tutaj też słyszałem narrację, że podobno to policja tą kostkę brukową wyrywała i rzucała w tych biednych rolników, a nie odwrotnie. No, widząc po zdjęciach, chyba ktoś tu się musi zapisać do okulisty. No chyba że standardowa, wiecie, no standardowy tekst. To byli tajniacy policyjni, to byli prowokatorzy, to nie byli rolnicy. Nie, z pewnością to nie byli rolnicy, tu się zgodzę. To byli właśnie ludzie od Dudy, Bąkiewicza i tym podobne wynalazki. No ale jakby nie patrzeć, jak tu widzicie na załączonym obrazku, ci pokojowo protestujący rolnicy, oczywiście w cudzysłowiu, drzewcem polskiej flagi wyciągają kostkę brukową i rzucają w ludzi. No, bardzo pokojowi, to jest bardzo patriotyczne, szczególnie to drzewcem od flagi wyrywać kostkę. No, ja już nie mówię o tym kretynie kompletnym, który spalił polską flagę, ale ten jest niewiele mądrzejszy. I powiem tak, moi drodzy, dla mnie, czy to rolnik, czy to, nie wiem, był pszczelarz, myśliwy, czy Hugo Kołłątaj, obojętnie które bydle, jeśli trzyma flagę Polski i rzuca kostką brukową, kamieniem w policjanta, który ma orła na czapce, jest zwykłym bydlakiem, chamem, z całą pewnością nie patriotą. Gdzie te wasze, kurwa, teraz murem za mundurem, to jest wasze murem za mundurem, jak wam pasuje. Ja już nieraz mówiłem, że pisowcy uwielbiają się polewać patriotycznym sosem, uwielbiają doniosłe słowa. Jacy to oni są patriotyczni, jacy są bardzo za polskim mundurem, ale kiedy im to pasuje, a kiedy im nie pasuje,
wymachują biało-czerwoną flagą jak szmatą, albo się nią zakrywają, że ich niby ruszyć nie można, bo mają flagę, ale w tym samym czasie do mundurowych rzucają kostką brudkową, petardami i tak dalej. To jest właśnie patriotyzm w wykonaniu tej całej, pożal się Boże, prawicy. Wyszło też na jaw, że tym członkom tej całej Solidarności płacono po 200 zł za udział w zadymie. Dołączyli Kibole, Nadziole, ze skazanym Bąkiewiczem, Braun oczywiście, duża część posłów Konfederacji, kilkunastu milionerów z PiS-u, no do tego sam PiS, który rządził przez ostatnie lat i ponosi pełną odpowiedzialność za aktualną sytuację. I jak wiecie, pisowcy chcą dymisji Krewińskiego. No, poczuli krew normalne, jaki to Krewiński zły, jaka ta policja pod jego rządami zła. Według mnie ogromne brawa właśnie dla ministra Krewińskiego za zdecydowaną postawę wobec tych zadymiarzy, chuliganów, bandziorów. Ludzi, którzy przyjechali do Warszawy wyłącznie po to, by wszczynać burdy na rozkaz Nowogrodzkiej. Minister pokazał już charakter przy sprawie Wąsika i Kamińskiego i tutaj dla niego wielki szacun. Według mnie, no ani kroku w tył. Tych wszystkich zadymiarzy postawić przed sądem, obciążyć finansowo za zniszczenie mienia i koszty leczenia policjantów. Do tego zaraz się też odniosę. Po prostu dość demolowania kraju, dezorganizacji życia normalnych ludzi. Te wszystkie bojówki PiS, kuce i ruskie onuce, tyle mają wspólnego z rolnikami, co Izba Wyczeźwień z Izbą Lordów. Ta cała demonstracja, która była wczoraj, ma tak naprawdę praktycznie nie ma nic wspólnego z protestem rolników. To coraz bardziej agresywna postawa związana, jak podejrzewam, głównie dołączeniem wściekle wrogiej obecnemu rządowi tej całej neosolidarności i tej przybudówce PiS-u i tych wszystkich pisowców, którzy, jak mówię, no, nie są w stanie, nie potrafią pogodzić się z tym, że zostali oderwani od koryta. I jak mówiłem, Kaczyński jest w stanie podpalić państwo, byle wrócić właśnie do koryta. A co do samej policji, jak wiecie, krytykowałem policję, gdy pałowała niewinne kobiety i ja mówię po prostu jak jest, bynajmniej według mnie. Jeśli robi coś niesłusznie, to mówię, jeśli według mnie robi coś słusznie, to też mówię. Jeśli chodzi o tą narrację pisowców, jaka ta policja była brutalna, jak pacyfikowała tych biednych, pokojowo protestujących rolników. Tylko jakoś dziwnym trafem, poza tym, że se rolnicy trochę popłakali od gazu, że będą mieli na łydkach siniaki od pałki, nic poza tym im się nie stało, no, z wyjątkiem to, że co niektórzy się w trupa schlali. A kilkunastu policjantów zostało rannych, w tym jeden ciężko ranny. Więc kto tu był agresywny, kto tu był bardziej, nie wiem, wrogi, bardziej zaborczy, nie wiem jak to nawet nazwać. O tym oczywiście pisowcy też nie mówią, że nikt z rolników, czy z tych rolników, no ja mówię tak w przenośni rolników, z tych zadymiarzy, nikt nie został ranny, nikt nie poza popłakaniem sobie. A policjantów od kostki brukowej kilku czy kilkunastu zostało rannych, w tym jeden ciężko. Więc kuźwa, przestańcie pieprzyć, że wy tacy byliście biedni, poszkodowani. Jechaliśmy tu, my chcieliśmy się z nim spotkać tylko. Nic więcej. Chcieliśmy kilka słów. Panie, wyjść, dzień dobry, witam, czy coś. Nie. Potraktował nas jak nic. Jakby nas nie było. Ale czy to usprawiedliwia to, co się dzieje w tym momencie? Dobra, proszę panią, jakby tej policji nie było, podeszlibyśmy tam, prawdopodobnie albo by weszli do Sejmu, zanieśli coś, ale jak się ściąga takie siły, wszystko w kaskach, to chyba byli na to... pod nogi, pod nogi stoją naprzeciwko, rzucają pod nogi bezczelnie, rzucają petardy.
Panowie, ale też z waszej strony poleciała kostka brukowa. Przecież tam wszystko jest, kamienie leżą takiej wielkości. Jeżeli, to pani inaczej powiem, ja jestem rolnikiem, gospodaruję na 140 hektara i dzisiaj się dowiaduję, bo żona mamy sprzedawać, jest ten, który sprzedawałem 3 lata temu po 130, sprzedaje za 45 zł. To co pani powie? Tak, ale absolutnie, żeby było jasne, my rozumiemy wasze postulaty. Tylko pytanie, czy tak powinien... Jebać Tuska i Hołownię! Dziękuję. Powiem krótko. Z nami trzeba rozmawiać, ale to, że się ustala samemu, nie, tu trzeba rozmawiać. Kwestia było wyjść, pogadać, nie byłoby problemu, ale oni byli przygotowani. Jeżeli na rogach Warszawy zatrzymali ileś, ponad 1500 ciągników, no to byli przygotowani. To co, ja się pytam, Warszawa ma 1 000 000, czy ile ma ludności? 2 czy niecałe? To do Berlina rolnicy wjechali, do Brukseli wjechali, do Paryża wjechali. A co Trzaskowski, co? To jego Warszawa? A słyszał pan już, że Komisja Europejska będzie planowała, żeby tak zmienić ten Zielony Ład, żeby wreszcie było dobrze dla rolników? Ale powiedz pani jeszcze jedną rzecz. Oprócz Zielonego Ładu, to my na przyszły rok będziemy zdychać, bo w tej chwili sprzedajemy to, w tej chwili żyjemy tymi pieniędzmi z tamtego roku. Tak, ja wiem, to jest ten drugi postulat, jeżeli chodzi o produkty z Ukrainy, które napływają. To jest jedna. A po pierwsze, to nie ma tłumaczenia, wiecie tłumaczenia, że my rządzimy 2 miesiące. Nie ma. Bierze się władzę taką, jaka jest i się tak robi, żeby było dobrze. Ale Tusk nic nie mówi. Ci ludzie mówią nam, nic nie obiecuje, przytakuje ten cały nasz minister Siekierski. To w ogóle pytam się pytanie, czy te dziadki będą rządzić, kurde, za przeproszeniem ministerstwem tym? Albo człowiek spalony w środowisku rolniczym kołodziejczym. No to jak to robi? Ci ludzie powinni być odwołani w ciągu co najmniej tygodnia. Tyle powiem. Proszę. Powiem wam, moi drodzy, tak, osobiście nie wyobrażam sobie, żeby odpuścić tej całej bandyterce pisowskiej te wczorajsze burdy. Jeśli nie zostaną wyciągnięte surowe konsekwencje, to następnym razem dojdzie do tragedii. Ta hołota poczuje się po prostu niezwyciężona, a to będzie oznaczać koniec marzeń o naprawie państwa po 8-letnim chaosie, no tym po prostu bajzlu, którym zrobił PiS. Jeśli rolnicy brali w tym udział, to moje pytanie jest tutaj taki. Jaki wkład w ten cały Zielony Ład mają policjanci, których obrzucaliście kostką brukową? Jak dla mnie ci, co rzucali kostką brukową, nie są rolnikami, tylko po prostu zwykłymi pisowskimi mącicielami, którzy za 200 zł są gotowi wszcząć burdy, narażać życie i zdrowie innych ludzi. Jako ciekawostkę wam powiem, poseł Szczucki z PiS-u mówił, że w Sejmie o katowanych rolnikach i pogwałceniu konstytucji. No i tutaj nasuwa się taki, żeby mu, nie wiem, wywalić prosto w jego pisowską gębę. Panie pośle, gdzie pan był, kiedy policyjni tajniacy bili pałkami teleskopowymi protestujące kobiety? Rozczarowująca tak naprawdę jest postawa z perspektywy i polityka właśnie jako mężczyzny, bo jego nie oburzało, to nie ruszało, że pisowska milicja, tak mogę chyba powiedzieć, lała kobiety jak worki treningowe. Ludzie z BOA, którzy nie powinni być, teleskopowymi pałkami napieprzali kobiety. Policjanci kobietom łamali ręce, wywozili poza miasto, trzymali w kotłach. Jego wtedy nie było. I on tego nie widział. Teraz też o tym już oczywiście pisowcy nie pamiętają, a to powinno się powtarzać. Jeśli chodzi o brutalność policji, strzelanie do górników, jak oni to uwielbiają przypominać, że za PO się kiedyś strzelali do górników. Jeśli górnicy ci nacierali z prętami, z jakimiś śrubami, każda policja na świecie będzie strzelać z broni gładkolufowej. Tylko też pisowcy zapominają, że właśnie za PiS-u, nie za Tuska, fotoreporter, który robił zdjęcia nawet podczas stanu wojennego, nie został ranny.
pisowski milicjant strzelił mu z broni gładkolufowej prosto w twarz. O tym też nie pamiętają. Nagle dostali amnezji, nagle tego nie pamiętają. Błaszczak na mównicy mówi, że u nich to policja była łagodna jak baranki. Nie wspomni o tym, że właśnie strzelali też do fotoreporterów, gazowali fotoreporterów, pałowali fotoreporterów, pałowali kobiety. O tym nie mówią. Oni teraz próbują robić politykę właśnie na protestujących rolnikach. I tak naprawdę tylko do tych rolniczych protestów dołączyła się ta związkowa przybudówka PiS-u i rozpoczęły się burdy. Takich nie było w zeszłym tygodniu. I to jest cała prawda o intencji Dudy, PiS-u, Kaczyńskiego. Oni chcieli, zaplanowali te burdy. Zresztą, moi drodzy, teraz wam wrzucę, pozwólcie, że teraz wam wrzucę wypowiedzi 3 przewodniczących tam organizacji rolniczych. Ludzi, którzy nie chcieli mieć nic kompletnie wspólnego właśnie z tym, co pisowcy zorganizowali wczoraj. Tak jak mówiłem, tutaj akurat bronię rolników, tych prawdziwych rolników, nie tych zadymiarzy. Także pozwólcie, że wrzucę wam 3 wypowiedzi, tak żebym nie był też gołosłowny, bo tak jak mówiłem, są prawdziwi rolnicy, są i pisowscy zadymiarze i trzeba oddzielić ziarno od plew. Posłuchajcie. Przykro patrzy się na te obrazki spod Sejmu, już dawno nas tam nie ma i nie chcemy brać udziału w żadnych takich zamieszkach. To jest w ogóle niepotrzebne, potrzebujemy merytorycznej debaty, a nie jakichś prowokacji. Na pewno nas prowokacje nie interesują, mam wątpliwości, czy w ogóle tam się pojawili rolnicy i osoby zainteresowane merytorycznym załatwieniem naszych spraw. Przyjechałem na protest do Warszawy rolników, ale tu są same bojówki pisowskie. W rolnictwie jest problem nie tylko w prawie i słuchaniu naszych postulatów, ale rolnicy mają problem generalnie z tym, że dają się zbyt często podpuszczać. Tu są same bojówki PiS-u, tu jest więcej solidarności z zakładów pracy niż samych rolników. Przynajmniej ciężko mi było na pierwszy rzut oka dostrzec jako takich. I chyba nie na taki protest się dzisiaj wybierałem. Tego, co się wczoraj wydarzyło, ubolewamy nad tym, że ktoś nam psuje to, co było dobrego. 24 stycznia protestujemy, nigdy nie było żadnych zamieszek, współpracowaliśmy z policją, protesty oddolne i w pewnym momencie wchodzi polityka. Wchodzi pan Piotr Duda, łącznie z Solidarnością RI i co? Mówił, że będzie ostro. Pytałem się po spotkaniu, przed spotkaniem z premierem, że co, będzie się bił z policją i się sprawdziły moje słowa. I zostały zamieszki, to prowokatorzy, ale weter idzie, że to my rolnicy. Nie, my nie utożsamiamy się z wczorajszymi akcjami bijatyki z policją. I tak prawie na koniec, bo się rozgadałem, film długi wyszedł, ale no temat gorący. Na koniec jeszcze jedne kłamstwa Wateusza, no nie pozwolę wam o nim zapomnieć. Morawiecki w telewizji mówił, jak to on, jego rząd oczywiście, jak oni bardzo dbali o rolników, że no zawsze rozmawiali, zawsze ich słuchali, no cuda, no po prostu chodzące anioły, moi drodzy. Pamiętacie, jak Wateusz opowiadał, że mając 11 lat walczył z milicją, niszczył czołgi, rzucając w nie koktajlami Mołotowa. No ale jak w to uwierzyć, kiedy cała Polska widziała, jak spieprza z ochroniarzami przed garstką rolników z transparentami. No, taka właśnie była też rozmowa Morawieckiego z rolnikami, jak on rządził. Po prostu albo przed nimi uciekał, albo ich odgradzał się kordonem policji czy ochrony. Zresztą tak, żebym nie był gołosłowny, zobaczcie.
Czy pan się spotka z rolnikami, którzy tutaj przyjechali właśnie do pana? Czy może pani poczekać do zakończenia konferencji? Panie premierze, czy spotka się pan z rolnikami, którzy przyjechali tutaj do pana? Czy może pani nie przeszkadzać? Bardzo o to proszę. Proszę Państwa, chciałbym dodać, że odcinek obwodnicy ma długość 5 km, składa się z 5 rąk, jednego zabytku na terenie kolejowym, jednego węzła i to jest bardzo Panie premierze, teraz pan nie powie, że pan nie widzi. Może pani... Dobrze. Może pani się Ale ja cofnąć za nagrywam. linię? Proszę mnie nie szarpać. Linia, proszę się Dobrze, cofnę się, tylko niech pani mnie puści. cofnąć za linię. Proszę się cofnąć za linię. Dobrze, cofnę się, jak pani mnie puści. Nie, panią puszczę, jak pani się Dobrze, cofnie no. za linię. Proszę się... Jeśli mi ktoś powie, że to był protest rolników, a nie protest pisowców, to go po prostu wyśmieję w twarz. To było zorganizowane na potrzeby propagandy pisowskiej. I prawdziwi rolnicy nie mieli z tym nic wspólnego, bo pisowcy musieli pokazać, jakie to PO złe, jak to wyciągało te sprawy z górnikami. No standard. Oni nawet już nie potrafią nic nowego wymyśleć. Powiem tak, pisowcy to zorganizowali i na zlecenie Nowogrodzkiej i wykorzystali po prostu, zresztą jak zawsze wykorzystywał PiS, tak i teraz wykorzystał rolników, protest rolników do własnych celów. Takie jest moje osobiste zdanie. Kaczyński nie cofnie się dosłownie przed niczym. On może nawet doprowadzić, jest gotów doprowadzić do wojny domowej, do skłócenia tak narodu, że przez dekady z tego nie wyjdziemy. Tylko po to, byle utrzymać się przy korycie. I co najgorsze, powiem wam, że część społeczeństwa jest na to podatna, łyka to. To jest właśnie przerażające, że oni łykają tą całą propagandę, to skłócanie się, to, nie wiem, podsysanie nienawiści do własnych rodaków. Łykają te tępe zagrywki, tą tępą propagandę i uczestniczą, no jakby na to nie patrzeć, dają swoją cegiełkę właśnie do tego, by nasz naród, my Polacy, żebyśmy byli skłóceni. Bo to już jest też stara prawda, że skłóconym narodem jest łatwiej rządzić. Moi kochani, powiedzcie mi, czy tak naprawdę ktoś jeszcze pamięta, o co walczyli rolnicy, o czym był ten protest? PiS sobie z nich zrobił mięso armatnie i wysadził ich starania po prostu w powietrze. Jedynie co zapamiętamy, to burdy. Z mafią nie należy się bratać, bo to dba tylko o własne interesy i tutaj no, nie ma chyba zbyt wielkiej filozofii. Wystarczy troszeczkę, nie wiem, uruchomić szarych kilka komórek. I kolejna sprawa. W dzień czy przeddzień przed tymi protestami zostało podane do publicznej wiadomości, że ten Zielony Ład został zawieszony, granica z Ukrainą częściowo zamknięta. I co? Rolnicy dalej demonstrują. No, dostali to, co chcą. No, to jest decyzja Unii Europejskiej, czyli odgórna, czyli nie będzie Zielonego Ładu, granica częściowo zamknięta. Reszta to rozmowy, a nie burdy, nie dewastacja polskich miast. Wśród rolników aż roiło się od pisowców, tych dudowców, bąkiewiczowców i tych innych. Oni po prostu jak nic dążą do wojny domowej. Tak bardzo boją się rozliczeń.
Zresztą wiecie co? Powiem wam, bo ta cała solidarność Dudy, tak już na koniec, bo wiem, że już to się przedłużyło bardzo. Przepraszam, ale chciałem ten temat zamknąć. Chciałem powiedzieć o wyjątkach, jakie no, chcieli ci, pożal się Boże, związkowcy. W związku z tym wczorajszym protestem rolnicy i ci działacze Solidarności domagali się od władz Warszawy i policji wyjątkowego traktowania protestujących i zgody między innymi na wjazd setek traktorów i maszyn rolniczych do miasta. Nie wiem, to może przy okazji niech zażądają jeszcze w pakiecie zgody na rabowanie sklepów, gwałcenie kobiet, budowę barykad na ulicach, palenie opon. Czemu nie? A może pójdźmy jeszcze dalej. Władze się powinny zgodzić na atakowanie sił porządkowych. No nie zgodziły się, ale i tak sobie na to pozwolili. Demolowanie gmachów użyteczności publicznej. Czemu nie? Lincz członków rządu. No czemu nie? No dla nich to by było jak znalazł, prawda? No i powiem wam, no naprawdę nie rozumiem, czemu władze stolicy miałyby odmawiać czegokolwiek tym naszym kochanym rolnikom, pisowcom, bez których już dawno zdechlibyśmy z głodu, a nasz piękny kraj zamieniłby się w ruinę. Dlaczego miałby zabraniać czegoś setkom dyżurnych protestujących, wynajętych i suto opłacanych przez króla branży futrzaskiej Szczepana Wójcika? Dlaczego, nie wiem, dzielne chłopaki z Solidarności oddelegowane przez tego pisowskiego PiP Piotra Dudy do najazdu na Warszawę miałby sobie odmawiać radości pobicia kogoś, zbiorowego zgwałcenia jakiejś dziewczyny lub, nie wiem, spalenia gmachu Sejmu na przykład. No w końcu jak zabawa to zabawa, prawda? Jak się bawić to tylko w stolicy. Cała wina za gwałty oraz rabunki i spalenia oczywiście obarczyć rząd samego Tuska, no i policję. A tak nawiasem mówiąc, nawet Roman Kondrów, lider podkarpackiej oszukanej wsi, bojkotował ten wczorajszy protest tak zwanych rolników. On do Warszawy nie przyjechał. Choć on akurat jest prawdziwym rolnikiem, który brał udział w wielu rolniczych protestach i trudno go podejrzewać o prorządowe sympatie. Kondrów bez ogródek przyznaje, że organizatorami tego wczorajszego protestu nie byli wcale rolnicy, tylko PiS i Solidarność, a konkretnie PiS, działacze rolniczej Solidarności na czele z jej przewodniczącym Izdebskim, Szczepan Wójcik, oprawca zwierząt, jednocześnie przyjaciel oraz dobroczyńca Rydzyka, no i oczywiście bojówki pisowskiej Solidarności. Czyli inaczej rzecz ujmując, organizatorami wczorajszych zadym tego protestu są PiS, wspólnik oraz protegowany toruńskiego złodzieja i znowu PiS, czyli sami prawdziwi Polacy, patrioci. Powiem wam, że tam w tym wszystkim brakowało tylko, żeby przed gmachem Sejmu dla tego dzikiego tłumu, tych prawdziwych Polaków, uroczystą mszę odprawił Jędrzejewski, wspomagany przez na przykład Dzięgę i Dziwisza. I to już byłby chyba, no, można powiedzieć, komplet tej całej śmietanki wyjątkowych Polaków, patriotów. Okej, moi kochani, rozgadałem się strasznie. Przepraszam, że ten materiał taki długi wyszedł, ale myślę, że warto. W sucharze dnia prawdziwego pisowca rolnika wam przedstawię. Na dzisiaj to tyle. No, powiedziałem, co miałem do powiedzenia na temat tych wczorajszych wydarzeń.
Dla mnie to po prostu tak PiS-em śmierdzi, że mimo, że to było w Warszawie, to tutaj w Gdańsku czułem. Nie wiem, jak zawsze piszcie, co wy o tym myślicie, jak wy to widzicie, czy policja była zbyt brutalna, czy zbyt łagodna, czy słusznie postępowała, czy nie. Jestem jak zawsze ciekaw waszego zdania. Ja wam już bardzo dziękuję, wszystkim oczywiście subskrybentom, wszystkim co komentują, co mnie wspomagają. Bardzo za wszystko dziękuję. To mnie motywuje do robienia dalej materiałów. Mam nadzieję, że będą coraz ciekawsze i obiecuję, że nie będą też takie długie. Ten wyjątkowo taki długi. Teraz to już na pewno zapraszam na niedzielę, na podsumowanie tygodnia. Będzie na pewno krótsze. No i oczywiście, jak zawsze, na drugi kanał w niedzielę na vloga. Także na dzisiaj to tyle. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć. A proszę powiedzieć, to pan za kim jest? Ja jestem za PiS-em. Prawo i Sprawiedliwość. Dlaczego? Dlatego, że to jest religijna partia, ogromnie religijna partia jest, wie pan. Ogromnie religijna partia i uczciwa partia. A konstytucję łamią. Jaką konstytucję? Proszę pana, 260 miliardów złotych, jak PO kradło, zniszczyło, to gdzie są? A tamto konstytucja? Sądy niszczą. Kto niszczy sąd? PiS. Jakie sądy niszczą? Proszę pana, koło mnie ktoś nielegalnie postawił myjnię i ja muszę ile walczyć na to myjnią, żeby oni, żeby to myjnię zdemontować, wie pan, no, to są sądy, ja pojechałem do nadzoru budowlanego, jadę, a on mówi, że mogą zalegalizować. To są sądy, to jest wszystko, to jest taka uczciwość, to konstytucja. Taka uczciwość, że w spółkach Skarbu Państwa miliony biorą? A kto bierze miliony? Z PiS-u. Ja nie słyszałem nic takiego. W faktach TVN mówili. TVN to jest nie polska telewizja, to jest TVN, to jest niemiecka telewizja, proszę pana. Amerykańska. Amerykańska. A w Ameryce kto rządzi Ameryką? Amerykanie. Kto rządzi światem, proszę pana? Kto ma największe pieniądze na świecie? Żydzi. Komuna nie była zła całkowicie, ogólnie. Nie była całkowicie zła. Była zła na to, że troszeczkę, wie pan, nie można było słowa powiedzieć, nie było tego, ale niektórzy ludzie się odbudowali za czasów SLD. Za partii. Czyli jak oni dobrze będą mówić i mieć dobre pomysły, to pan być może zrezygnuje z głosowania na PiS i Nigdy nie zrezygnuję, bo jestem patriotą Polakiem. Jestem patriotą Polakiem i nigdy nie zrezygnuję z PiS-u. Dlatego, że to są religijni, proszę pana, wszyscy... Nie... Ale żyjemy w świeckim państwie, nie? Jak najbardziej. Kilo malin kosztuje 20 groszy. Proszę pana, gdzie ten chłop ma te maliny sprzedać? Jak są firmy, zakłady, wszystko jest posprzedawane. To PiS sprzedawał. PiS ile czasu był przy władzy? 3 lata jest. Teraz! To teraz sprzedawa, jak już nie ma co sprzedać, proszę pana. Sprzedawało to SLD, PSL, Platforma, Unia Wolności, jeszcze jakieś...